Jesteśmy cały czas w studiu ATM-u w Warszawie podczas XTB KSW 109, a tymczasem już we wrześniu, dokładnie 20 września 2025 roku Federację KSW po raz pierwszy przywita w gościnnych progach Rzeszów, hala Podpromie i Main Event. Walka, która już trwa, na razie na słowa, na razie jest przepełniona emocjami, natomiast to wszystko będzie się materializować już 20 września. Andrzej Grzebyk, Muslim Tulszajew, oni są z nami tego wieczoru. Zapraszam panowie do face to face. Słuchajcie, walka jest wykrzyczana przez Muslima, no ale słuchajcie, jak mnie wywołuje do tablicy, no to ja mówię sprawdzam i nie będę się tutaj rozżalał nad sobą. Biorę to oczywiście na pewnych warunkach, ale wszystko gdzieś tam doszło do realizacji. Wszyscy się spotkaliśmy w pewnych i umówionych limitach i pewnych wynagrodzeniach i całej tej otoczki, że mam walkę wieczoru. Także walka jest. Słabe jest to, że ktoś po prostu wystarczy pokrzyczeć coś tam w mediach. Mówię, no gdzieś tam ta sytuacja, że ja wskoczyłem mu do klatki, ale ja tylko dlatego wskoczyłem mu do tej klatki w styczniu, bo powiedziałem, że jeśli znowu gdzieś wywoła mnie do tablicy, no to dość tego, nie? No, pewne zasady trzeba mieć i swój szacunek do przeciwnika, no ale on go nie ma. On zrobił jedną walkę i nagle już po pierwszej walce, gdzie ja komentowałem KSW Epic, on już zaczął mówić, że no ja bym się chciał bić z tym panem w czerwonej marynarce, nie? No to już słabe, wiesz o co chodzi. No wchodzi gość do KSW, wygrywa w słabym stylu, gdzie tak naprawdę wygrał z Rusińskim, gdzie tak naprawdę to Rusiński kondycji mi brakło i dlatego przegrał, bo tak to walkę prowadził. No i wiesz, no i takimi szczekaniami w moją stronę gdzieś wybłagał tą walkę, bo prosił mi Mameda o to, żeby do mnie napisał, żeby tą walkę wziął do mojego menadżera, do KSW wypisywał. No ogólnie mega słabe, bo powinien na swoją kolej zaczekać, poczekać i ta walka i tak wcześniej czy później by się wydarzyła. Mam nadzieję, że bzik go trochę tam naruszy i ja tam dokończę. Brawurowymi wypowiedziami i szczelaniem w moją stronę dostał tą walkę, także niech będzie po prostu gotowy, bo tutaj nikt nikomu nie będzie pobłażał i w oktagonie będzie walka na śmierć i życie. Cała sytuacja jest też śmieszna, że no Muslim chodzi i prosi. To tak jakby się prosił taty, że weź mu to załatw czy coś, nie? Także tutaj dzwoniąc do Mameda i prosząc go tam na relacji, żeby, nie wiem, zadzwonił do Andrzeja, żeby go nakłonił, żeby tą walkę podpisał, no to jest dla mnie mega słabe, nie? Bo ja na to ciężko pracowałem wiele lat, żeby być w tym miejscu, żeby mieć walki wieczoru i żeby moje nazwisko znaczyło coś w polskim MMA, a on drogą na skróty tak naprawdę, wiesz, działa. No ale widać, że no, mamy teraz inne czasy. Te czasy są takie, że wystarczy coś powiedzieć, kogoś zaczepić i już ta walka się gdzieś tam w internecie tworzy, kibice podłapują, no i jest ten event tak naprawdę, ten main event, nie? No, dla mnie to jest mega słabe, bo ja jestem tego założenia, że pracuj w ciszy, niech efekty robią hałas i ciężką pracą dochodzę do świetnych walk, do walk gladiatorów, daję tam zawsze 100% siebie, zostawiam tam serce, charakter, pot, łzy, krew, wszystko co jest możliwe. Jedno jest pewne, no na pewno mu w oktagonie nie oddam nawet centymetra pola, będę mega gotowy, mega skoncentrowany, mega zdeterminowany przez te całe sytuacje, które on nakręca, bo mówię, no jakby zapracował na tą walkę, to nic bym mu w tą stronę nie powiedział, tylko powiedział mu, no zasługuje, że tą walkę mamy, tą walkę i robimy tą walkę, ale teraz w moich oczach mega stracił, bo wszędzie się o nią prosi. Nie każdy zawodnik ma możliwość miesiąc przed galą przyjechać, siąść na hali, zwizualizować sobie pewne schematy, scenariusze, coś naprawdę pięknego. Podwójnie mnie to motywuje, dodaje mi to energii i taka napała też duma, że mogę być częścią tego świetnego wydarzenia na tej hali, która naprawdę dodaje pozytywnych wibracji, emocji i wiem, że żeby tylko zdrowie dopisało i to będzie najpiękniejszy dzień w moim życiu, w co bardzo mocno wierzę. Miałeś nie nagrywać, teraz przybiegnie Andrzej z kubeczkiem. W ostatnich 6-8 tygodniach próbuję zdrowo, wiesz, odżywiać się, bo to taka podstawa dla sportowca na regenerację, dobry sen i dobre jedzenie. Nie zawsze nam się to udaje. Wrócił zregenerowany, męczony górami. Góry jakieś zajadka, czy to wynika z kraju, którego nie chodzi, że lubisz po górach chodzić? Kiedy robiłem wykształcenie zawodowe, to miałem bardzo dużo stresu, wiesz. Ja miałem tak, że uczyłem się języka
i jeszcze nauka pedagoga, wiesz, to jest taka ciężka. To łączyłem razem. I tak mi jedna nauczycielka, korepetorka się nazywa, nie? Ona mi opowiedziała, ty, abyś pojechał w góry, nie? Zobaczyć co i jak. Dobrze byś odpoczął, bo byłem naprawdę tak zajechany tą nauką. Ja mam naprzeciwko mojego domu mieszkanie, parking. Było tak, że rano wychodzę i szukałem własny samochód, wiesz. Nie wiedziałem, gdzie go zostawiłem, wiesz. No i tak raz pojechałem w góry, to było Bieszczadzkaden, bardzo ładne miasto na granicy z Austrią, Niemiec. No i od tamtej pory bardzo się rozluźniłem na tym wyjeździe, odpocząłem, polubiłem te góry. No i u mnie taka tradycja coroczna. 2 tygodnie tylko góry, zdobywamy szczyty, chodzę. Nie będę ukrywał, mam lęk wysokości, boję się bardzo wysokości, ale tam w górach czuję się swoje, jakoś mi to nie przeszkadza, bo góry, wiesz, one nie idą prosto w górę, tylko że tak, wiesz, jest nakłon, także więc bardzo lubię. Mój dziadek i mój ojciec też bardzo lubią góry, też bardzo dużo chodzili po górach i tak mama, rodzina mówi, że to tak od nich mam, że bo ojciec opowiadał, że uciekał kiedyś ze szkoły, a wtedy nie było telefonów, niczego, wiesz, i po prostu 2-3 tygodnie siedział w górach, wiesz. A jak ja jadę w góry, to odstawiam telefon, włączam ten tryb samolotu i tylko jak zdjęcie coś zrobić, wiesz. To. Najwyższy szczyt to był Zugspitze. Nie wiem, ile on ma. Teraz nie wiem, nie pamiętam ile on ma, ale 2 dni na to wchodziłem. Zjedliśmy, odpoczęliśmy, teraz do domu trochę pospać, poleżeć i na wieczorny trening. No. Siema, z tej strony Sergiusz Zając. Witam was w moim klubie Spartakus Rzeszów. Pokażę wam trochę mojego dnia zawodnika. Pokażę wam trochę mój klub. Sprzęt jest stary, ale niezawodny. Stara szkoła jest niezawodna. Nie wszystkie puchary są moje, te 2 tylko z KSW, ale one cieszą mnie najbardziej i cieszy mnie jeszcze fakt taki, że będzie tu stał 3., 4. i mam nadzieję, że pas kategorii półciężkiej. W Rzeszowie, wiesz, niektóre kluby kręcą TikToki, my kręcimy wyniki. Kurde, KSW musi robić troszkę solidniejsze te puchary, bo wiesz, jakby go ścisnął jak tą maszynkę, to nadałoby się do niczego już, nawet dostanie na półce. Skąd się wziął ten uścisk? Wiesz, to ciężko powiedzieć. Na pewno też trening miał na to jakiś głównie wpływ, ale głównie chyba praca, wiesz, też musiałem jakoś połączyć pracę z treningami, bo wiadomo, bez pracy ciężko było żyć. Wiesz, też wszystko, wyjazdy na zawody amatorskie, nieamatorskie, to wszystko kosztowało. Trzeba było pokrywać z własnej kieszeni, więc trzeba było pracować, a gdzie była praca? Na budowie, wiesz, łopata, siekiera i stąd chyba ta siła, nie? Że zawsze taka praca fizyczna nie była mi obca. To się trochę też przekłada, wiadomo, na matę, wiesz, czy siła uderzenia, czy przytrzymać tam przeciwnika. Nigdy nie ćwiczyłem specjalnie jakoś tego chwytu, żeby mieć najlepszy uścisk w KSW. Moja przygoda ze sportem, ciężko powiedzieć, kiedy się zaczęła, bo w sumie zawsze byłem takim, wiesz, aktywnym dzieciakiem. Jakieś rowery, wiesz, na szkolne zawody, wiesz, w lekkoatletyce, skoki w dal, pchaniu kulą. Zawsze byłem taki, wiesz, pierwszy do tej rywalizacji, nie? Nieważne w jakiej dyscyplinie, ważne, żeby rywalizować. W Rzeszowie znalazłem się poprzez granie w piłkę ręczną, bo mieliśmy w szkole taką drużynę piłki ręcznej. Pojechaliśmy na 1., 2., 3. zawody, wygraliśmy, ja wtedy byłem kapitanem. I na jednych zawodach to strasznie nas tam wtedy zbili, bo oczywiście w ręczną. Strasznie nas zbili, ale jeden tam z trenerów, wiesz, wypatrzył, mówi, że no, nadajesz się, czy nie chcesz próbować grać u niego w drużynie. No i w ten sposób się wyprowadziłem do Rzeszowa, zacząłem tu chodzić do liceum sportowego. No i w międzyczasie, wiadomo, od razu pierwsze co to poszukałem klubu MMA, a że internat był niedaleko, to od razu tu przyszedłem. A MMA to, kurczę, zacząłem się interesować od 2013 chyba, jak Najman próbował zbić Pudziana. Bo zawsze byłem zapatrzony w Pudzianowskiego, był takim moim, powiedzmy, idolem jako strongman.
Też się interesowałem kulturystyką. Arnoldem Schwarzeneggerem też trenowałem w tym kierunku za dzieciaka. To był mu taki cel, ale później ten cel się zmienił na sporty walki i tak już zostało do tej pory. Wszystkie moje walki były gdzieś bardzo daleko od miejsca zamieszkania i nie każdy zawsze miał czas, czy powiedzmy fundusze, bo to zawsze były odległe kilometry, żeby przyjechać to zobaczyć na żywo. Teraz każdy ma okazję też, mówię, zobaczyć to na miejscu. Piszę historię, bo jest pierwsza gala w Rzeszowie i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dzisiaj nie ma trenera Krzyśka Bańkowskiego. On mnie tu przywitał ponad 10 lat temu za tym biurkiem i wita mnie do tej pory. Tak jak wspominałem, stara szkoła, to u nas się zapierdala, jak to wiesz. No, był zapaśnikiem, sambistą. Te zapasy też tutaj pod jego okiem szlifuję. Jeszcze nie było okazji ich pokazać w żadnej klatce. Wiesz, kolega mój dobrze podsumował, że wszyscy myślą, że zając nie ma zapasów i parteru, bo nigdy do tego nie doszło. Zawsze się kończyło na samej stójce. Ale może jeszcze będzie okazja na której walce. Witamy w Rzeszowie. Pokażę wam, jak tutaj się żyje. Te przygotowania są ciężkie. Ale basenik, krasunia. Także wiecie, KSW dobrze płaci. Także baseny, wille, wszystko na grubo. A co, Rzeszów, fajna stolica Podkarpacia, fajne miasto, duże miasto, wszystko jest. Korków nie ma. Także to jest najfajniejsze, że wszędzie jest blisko. Jakby się dobrze spiął, to można Rzeszów na nóżkach w pół godzinki zlecieć. Co, żyje mi się dobrze. Ludzie jak wszędzie. Jak widzicie na załączonym obrazku, jest biednie, ale stabilnie. Basen u sąsiada. Także widzicie, no, czasami sprzątam, zmywam, odkurzam. Jestem od A do Z, nie tylko wielka gwiazda, ale też zwykły, skromny chłopak, który roboty się nie boi. Także jakbyście chcieli coś, to z miłą chęcią piszcie, pomogę, wysprzątam, doradzę. No, mogę się u was wykąpać w basenie, więc ogólnie no co, woda jak się mówi fresh, morsowanie zaliczone w tym roku. Tak się tutaj żyje. Zapraszamy na rzeszowskie rewiry. Słuchajcie, nawiązując do całej sytuacji i całej tej walki, dalej uważam, że Musin nie zasłużył na tą walkę, że naprawdę trzeba przejść bardzo ciężką drogę, żeby być w tym miejscu, co ja mu pokażę tak naprawdę, że to nie jest jeszcze jego moment, nie ten czas. Jednak życzę mu na pewno dużo zdrowia i bądźmy gotowi. Historia o tym, jak przyszedłem do tego sportu, była tak, że mój starszy brat trenował, wiesz, i walczył zawodowo, tam miał jakieś tam sukcesy. Oni trenowali w takim domu kultury w Kobyłce, a my z chłopakami, wiesz, chodziliśmy tam na komputery, wiesz, była taka kawiarnia tam komputerowa. Graliśmy tam w CS-a często z chłopakami, wiesz, a oni trenowali tuż za ścianą. I w pewnym momencie, pewnego dnia mówi ten właściciel, wiesz, że dzisiaj zamyka wcześniej, że musicie iść. No i wyrzucił nas, zamknął tam, no i tak słyszeliśmy, że za ścianą chłopaki tam trenują, wiesz, mocno biją po tych tarczach, tam na workach. I tak mówimy chłopakom, no to dawaj, idziemy oglądać ten trening tam, nie, co oni tam robią. A tam mój brat trenował też. Tego dnia tak oglądałem ten trening, jak oni tam trenują, spodobało mi się. Później mówię wieczorem do mojego brata, żebym też chciałbym na ten trening przyjść. No, on mnie polecił porozmawiać z panią Renatą Naczeń, naszą pierwszą trenerką. I że wtedy pamiętam, to kosztowało 40 zł. No i takie były czasy, że nie mogłem sobie na to pozwolić. Na drugi dzień idę na salę treningową, idę do pani Renaty Naczeń, mówię, że jestem tym, jestem bratem, tutaj, czy mógłbym trenować, ale nie mam kasy, nie?
No, a pani Renata tak mówi, no dobra, wskakuj, nie? Tak zaczęła się moja przygoda tym sportem. Wszystko, co osiągnąłem, to zawdzięczam pani Nacie. No, a dużo w nas zainwestowała. Dużo żeśmy wtedy walczyli, jeździli po całej Polsce. Co tydzień jakieś były występy, jakieś gale, czy jakieś amatorskie, no dużo żeśmy pozwiedzali. Wtedy to taka, wiesz, marzenie, tak oglądaliśmy KSW, jak Materla walczy. Wtedy pamiętam jeszcze Borys Mańkowski był taki, wiesz, w topie takim atletem. Oglądaliśmy, no to było mocne. Taki mały cel był, marzenie, które się stało celem. No i po tych wszystkich latach wylądowaliśmy też tam. Niedziela musi być aktywna, nie ma czasu na zamulanie, także rowerek aktywnie. Oczywiście musimy go przygotować troszeczkę na wyjazd, żeby nie jechać tak z gupa, także lekkie sprawdzanie, co się dzieje, lekka kosmetyczka, troszkę go przetrzeć, bo ostatnio był troszeczkę w terenie i jakby nie patrząc jest pobrudzony dość mocno, nie? Bo jest to rower typowo terenowy, ale uwierzcie mi, że też potrzebuje troszeczkę ode mnie angażu w moich mieście. To nie jest tak, że jest to elektryk i sam sobie jedzie, tylko po prostu muszę też mocno angażować się i wszystkie moje mieście są zaangażowane, pracują bardzo mocno, także potrafię czasami po 40-50 km przejechać tak mokry, tak styrany, że uwierzcie mi, że mocny trening na macie nawet tyle energii mi nie zabierze, co ten rower, tak? Więc dlatego lubię właśnie w niedzielę, pomimo ciężkich treningów, zrobić sobie odskocznie, ale to też jest jakby aktywność dla mnie, więc nie ma czasu na zamulanie, nie ma czasu na wegetację i leżenie na plaży. Kiedy można, to można, ale niedziela musi być aktywna. O bezpieczeństwo trzeba dbać, więc kask nie tylko na rower, ale również na rolki, na hulajnogę, także to wszystko musi być. Ostatnia walka, tak jak wiecie, nie poszła po myśli, ale mimo tego wszystkiego duma jest. Wróciłem od razu po pierwszym dniu do ciężkich treningów. Nie było jakichś, nie wiem, załamań, jakiegoś czasu na przemyślenia, jakieś, nie wiem, roztrenowania. Byłem tak zmotywowany, skupiony, żeby dalej się rozwijać, dalej robić progres. No co, no lekki zawód na sobie, jednak duma i chwała zostaje, tak? No najważniejsze, to wszystko podobało się kibicom, że ta walka znowu skradła show. Co, ja mam dalej motywację, żeby być najlepszym, dalej będę dążył do tego, żeby osiągnąć ten cel, który sobie założyłem, żeby mieć ten pas. Wiadomo, że jest dużo jeszcze pracy nad tym wszystkim, cały czas się chce rozwijać, a to jest najważniejsze, że pomimo swojego doświadczenia, wielu stoczonych walk, różnych boi, dalej chcę się rozwijać, chcę się piąć do góry, poznawać nowe myki, współpracować z nowymi trenerami, także to jest piękne, no. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać, tak? Jak mam przegrywać, moi drodzy, to tylko w takich walkach i przez te decyzje sędziowskie, a nie przez jakieś poddania czy nokauty. Jednak wiem, że ta walka wniosła mnie na wyższy poziom, na wyższy level i w kolejnej walce udowodnię to, że będę jeszcze lepszym zawodnikiem, mocniejszym, bardziej poukładanym. Może w tej walce zabrakło czegoś takiego, nie wiem, chłodnej głowy. Chciałem po prostu się bić, chciałem dać igrzyska, chciałem, żeby była krew, żeby to wszystko świetnie wyglądało. No i też tak było, no jednak mówię, wynik poszedł w inną stronę i tu było rozczarowanie, ale mówię, biorę to na barki, nie z takich opresji, z takich sytuacji już wychodziłem. Wierzę, że tylko jeszcze mnie bardziej napędzi do wszystkiego, żeby być jeszcze lepszym zawodnikiem i jeszcze lepsze dawać walki. Przełknąłem to, patrzę do przodu, nie cofam się. Jednak dalej cały czas w myślach jest to, że walki Grzegorz Bartosiński 3 będzie chciał znowu zobaczyć miliony ludzi. Na pewno będę do tego dążył. Ta teraz walka jest jakby przystankiem do tego, żeby się kolejna walka Grzegorz Bartosiński 3 odbyła. Moim celem jest pas, żebym zdobył ten pas i będę wszystko robił, żeby do tego doprowadzić, tak? Nie ma co się tutaj rozczulać, rozpłakiwać, nie wiem, ręce rozkładać. Trzeba zapierdzielać dalej. Każdego dnia piąć się do góry, realizować, szukać motywacji u różnych źródeł. Także ja jestem gotowy na różne wyzwania.
Teraz przede mną wyzwanie, jakim jest Muslim. 20 września. Fajnie. Będę gotów, mogę wam to gwarantować. Na pewno charakteru mi w tej walce nie braknie. Teraz jesteśmy u Irasa w domu. Mieszkanie takie do spania. Jak Iras nie jest gdzieś w trasie czy na treningu, to przychodzi do spania tutaj. Zostajemy tutaj, mieszkam poza Berlinem. To jest gdzieś 70 km i kawał drogi, godzinę jechać i później godzinę wracać, to schodzi trochę. Dlatego jak przyjeżdżam na poranne treningi, to po treningu śniadanie i zostaję tutaj u niego. Jakbym nie był w przygotowaniach, to bym też z nim gdzieś na mieście był latał, ale tak jak mam przygotowania, to śniadanie i odpoczynek przed kolejnym treningiem. Warto zauważyć też, to jest najbezpieczniejsze miejsce tutaj, bo obok masz, nie pokażę tam kamerą, nie wiem czy można nagrywać, myślę, że nie, bo to jest wojsko niemieckie i tutaj jest mieszkanie Irasa. Zapraszam. O, zobacz, światło wszystko włączone. Tutaj nigdy nie ma Tutaj rozpakował się. Ja się nie spodziewałem, że na diecie będę makarony jadł, nie? Mamy godzinę 16. Ja idę się trochę zdrzemnąć na pół godzinki przed sparingami. Widzimy się za pół godziny. Dobranoc. Andrzejku, kochany, żebyś tam coś nie odwalił, nie? Przed walką. Głupota się fajnie klika. Ja wiem, że cię zmusili do tej walki, ale trzymaj się. To naprawdę spływa po mnie.